Cześć, Alex from Medellin Travels. Yes, we're here at Comuna 13, as you can see. Okay, the Comuna 13 was the most dangerous barrio or neighborhood in the world. Okay, there was people getting killed. Everywhere you see here, there was murders. The Air Force had to come here and take people out. Wczoraj przyjechałem do Medellin, jeszcze nie zdążyłem nic zwiedzić. Dzisiaj dopiero zaczynam zwiedzać. Pierwszym miejscem, które planowałem zwiedzić, i prawdopodobnie każdy, kto z Polski przyjeżdża do Medellin, chce na pierwszym miejscu odwiedzić ten cmentarz. Cmentarz, na którym został pochowany jeden z najbogatszych ludzi na świecie w latach 90., a mianowicie Pablo Escobar. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak on zginął. Czy go zabiły siły militarne, czy też popełnił samobójstwo. Jedni mówią, że popełnił samobójstwo, inni mówią, że to siły militarne lub policja go zabiły na tym dachu słynnym w Medellin. A tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, jaka jest prawda. Rodzina twierdzi, że popełnił samobójstwo. A to jest grób Pabla. You speak English? A to jest człowiek, który sprząta codziennie grób Pabla. Akurat nie mówi po angielsku. No English? No? No. No. Spanish? Español. Okej. No, także tak wygląda grób Pabla. Niesamowita historia związana z tym Pablem. Bardzo dużo filmów powstało związanych z jego działalnością narkotykową. No i skończył tak jak każdy. Urodził się bez niczego i umarł. I nie zabrał nic ze sobą. To właśnie tutaj Pablo Escobar zakończył swoje życie. Na tym dachu. W tym domu ukrywał się po raz ostatni. Dokładnie tutaj. To tutaj siły militarne wkroczyły. Próbował uciec przez ten dach i został zabity. Zabity lub popełnił samobójstwo. Możecie się zastanawiać, dlaczego ja tutaj jestem. Czemu chcę nagrywać film o człowieku, który zabił tak dużo ludzi. Powiem krótko, ja nie akceptuję tego, co on robił, ale fascynuje mnie jego historia, tak jak pewnie setki tysięcy ludzi na świecie. Dlatego chciałem tu przyjechać i zobaczyć to miejsce. Nic tutaj nie ma nadzwyczajnego, po prostu zwykły budynek, niezbyt ładny. Zastanawiające jest to, że Pablo ukrywał się, można powiedzieć, w centrum swojego miasta. Był najbardziej poszukiwanym człowiekiem na świecie, a postanowił ukrywać się akurat pod latarnią. Bardzo dziwne. Miał tyle pieniędzy, mógł uciec z miasta, mógł się ukryć w górach, gdzieś daleko. Tak jak Bin Laden. Nie zrobił tego. Został tutaj, w zwykłym budynku, pomiędzy innymi mieszkańcami, którzy tutaj mieszkają. Także bardzo dziwna historia. Pablo Escobar, najsłynniejszy baron narkotykowy w historii, jeden z najbogatszych ludzi na świecie w latach 90. Jego majątek szacowany był na 30 miliardów dolarów.
Przez jednych był kochany, a przez innych znienawidzony. Budował domy, szpitale i szkoły, a jednocześnie był brutalnym i bezwzględnym mordercą, przez którego zginęło wielu niewinnych ludzi. Kolumbijski król kokainy zginął 2 grudnia 1993 roku. Po śmierci Pabla Escobara większość jego majątku państwo przejęło i pieniądze zostały przeznaczone na rozwój miasta. Dlatego widać tutaj dużą różnicę w porównaniu do innych miast w krajach Ameryki Południowej oczywiście, że to miasto jest naprawdę dobrze rozwinięte. Mają metro, czysto jest w metrze, na ulicach też jest w miarę czysto. Zauważyłem tutaj w centrum, że ludzie sprzedają, dużo osób sprzedaje lizaki i gumy. Sprzedają lizaki i gumy. Niektórzy chodzą po prostu z lizakami w rękach, a inni mają stoiska i sprzedają. Niesamowite. Na tym nie wiem, czy da się w ogóle, no pewnie się da zarobić na tym. Ale o, tutaj mamy stoisko, lizaki, gumy i inne słodycze. Ale niektórzy sprzedają po prostu trzymając kilka lizaków w ręku. W metrze widziałem, kobieta sprzedawała. A tutaj jest centrum handlowe, zobaczcie jak zabezpieczone, ale szodne. Okay. To jest właśnie to, o czym wspominałem wcześniej. Ludzie sprzedają na ulicach cukierki, lizaki. Tutaj spotkałem człowieka, który sprzedawał cukierki. Prawdopodobnie jego żona jest w innej pracy albo w innym miejscu sprzedaje cukierki. On z córką tutaj jest. Dziwiłem się, jak można zarobić sprzedając cukierki na ulicy. Kto to kupuje w ogóle i jaka jest marża na tym. Ale widocznie da się na tym zarobić, ponieważ pustą torbę już ma. Już wszystko sprzedał. Tutaj jest taki ruch. Mnóstwo ludzi chodzi do metra. No, pełen szacunek dla tego człowieka, że potrafi w ten sposób zarobić, a nie pójść ukraść. Cześć, Alex from Medellin Travels. Yes, we're here at Comuna 13 as you can see. Okay, the Comuna 13 was the most dangerous barrio or neighborhood in the world. Okay, there was people getting killed. Everywhere you see here, there was murders. The Air Force had to come here and take people out. The guerrillas, the leftist guerrillas were in here and it was very hard to get them out. So the army and along with the paramilitaries, right-wing paramilitaries, had to come in and get them out and free the people of this barrio. So Comuna 13, this is one big barrio. Yes, with it's a district. District? Yes. With 19 barrios. 19 separate barrios within the Comuna 13, yeah? All right. So like the Comuna 13 is like the umbrella. Okay, so how many people live in this district? It's a lot, it's very dense. The most people in Medellin, approximately about 160,000 people. All right. Yeah. Okay, and each barrio is different? Each barrio, well, this one's different because this is called Independencias 1 and 2 at the top because of the art, the murals, the graffiti, the electric escalators. We're going to go to the electric escalators. Here we are at the electric escalators in the Comuna 13. This is the area I was telling you about. Before, people used to go down 350 steps to buy groceries and another 350 to go back home. And if you were disabled, you couldn't do it. So we built this for the people. And this is the first place in the world where we built this in Medellin, built this for the people. Not to make money, not in the rich area. Built it in the most dangerous area, barrio in the world, which is now a peaceful place. But we bet on the people, not thinking of money, thinking of them and their mobility.
I noticed that this town is quite rich, isn't it? Yes, Medellin is very wealthy. Is it true that because of Pablo, that most of his money was taken and spent to build Medellin, Well, to invest in Medellin? during the time of Pablo, the government here didn't give a lot of money to the community. So Pablo Escobar, whether you love him or hate him, it is what it is. I mean, he donated a lot of money to these poor communities. I mean, he did a lot of things. I mean, good and bad, okay? But he acted like the government, basically, okay? But what you see in Medellin today is not because of Pablo Escobar. I mean, we have a lot of sectors here. You know, we have coffee, we have emeralds, we have mining, we have business, we have textile, tourism now. So people here are very entrepreneurial. You know, they're go-getters. Here, look at the aerial view. It's a little overcast today, but it's still very beautiful. It's very raw, you know, very different, you know. This was very dangerous here. This was the most dangerous neighborhood in the world. You could not come in here at all. You would be dead. You know, people used to shoot each other from windows here, you know, from the windows. The graffiti artist, my friend, the one that we help out through our foundation, right? His father was a paramilitary. And he got shot 11 times in the head, like a cheese. You know, like a cheese? Yeah. Wow. 11 bullet holes, yeah. Właśnie skończyliśmy wycieczkę po Komunie 13, po tych slumsach i teraz jedziemy na wyjątkowe spotkanie z pewną osobą. Okay, so Alex, can you tell me a little bit more where we're going now? We are going to Pablo Escobar's favorite sister's house for a private viewing for Arthur here. What we do is we are going to sit down and have coffee with Pablo Escobar's sister, and you're going to be able to ask any questions you want. Wow. Okay, this is very important. This is like, you know, asking Al Capone's sisters something about Al Capone or whatever, you know, anybody in history, Attila the Hun, you know, Napoleon, for example. So you're gonna learn some real facts. Znajduję się właśnie w mieszkaniu siostry Pabla i to jest dzięki właśnie Aleksowi. On załatwił tutaj spotkanie. Jesteśmy w pomieszczeniu, w którym się znajduje bardzo dużo pamiątek. Okay, this is Pablo's beard, as you can see here. Okay. And he donated this to his sister. He said, I want you to have a piece of my beard before I die. He already knew he was going to die. So he already had that plan. This is the last will and testament. Like I said, he already also knew he was going to die. So he was very meticulous. He had everything planned. He was always one step ahead. Always. He knew that it's going to be happen. Yeah, but he was always one step ahead, and he was always very relaxed about it. Every time police came for him, his bodyguard said, let's go, we have to go now, they're outside. And he said, hey, guess what? Medellin scored a goal. You know, he's thinking about soccer. But we have to go, hold on, we have 2 minutes. Okay, let's go now. He was always one step ahead. These are articles during the time. There's some pictures of him over there. Pictures with him, the priest. Okay, the Catholic Church loved him a lot. He gave a lot of money to the Catholic Church. And that's him when he was a boy. All right, over here, this was filmed in the Intercontinental Hotel. He used to throw parties there. This is Gloria. This is her house we're at right now. Like I said, this is very private, but I'm letting a little bit of film, a little bit. Znajduję się w pomieszczeniu, w którym znajduje się prywatne biurko oraz fotel Pabla, które zostało przeniesione z jego apartamentu, z innego miejsca. No coś niesamowitego znaleźć się tutaj. Can you tell me a little bit more? Yeah, this was Pablo's desk in his office. So this is the Godfather's desk, and that's his chair. Okay, some pictures here from his last birthday when he was at the jail, La Catedral, and some letters from his daughter, and a horse that he bought for his daughter because she was sad. That was the last present he bought for his daughter.
Rozmawiamy właśnie o pieniądzach, które gdzieś są zakopane w Medellin. Być może uda mi się dowiedzieć coś więcej na ten temat. So we're going to talk about treasure vaults. An anecdote that happened. It's very comical. I'll let her explain a little bit. ¿Qué pasó esa vez que tenían esa? Él dejó con la prima Luna, la que no cuidaba, de un nochero lleno de dólares para dárselos a su hija Manuela, en caso tal de que a él le pasara algo. Y cuando yo los iba a montar en el nochero al carro, se me abrió un policía y me dijo, señora, ¿le ayudo? Y yo le dije sí, para que no sospechara nada. Y el policía me dio $1,000 dólares. Ya es cuando dijo, oiga, este peso es horrible, ¿sí? No sé, no, yo fui la que cargué con todo el peso caso. Ah, sí? Oh, okay. So, what she's saying is that one of those treasure vaults that Pablo left behind, that one in specific, that he told her, go get it, it was for his daughter, Pablo's daughter, Manuela. Okay, he had left the directions for his cousin Luz, and then Luz gave her the instructions after. So it was like a big wooden piece, dice un escaparate, un escaparate era un nochero? Un nochero. Oh, okay, kind of like a nightstand, if you will, but a big one, right? Full of dollars. And so as she was taking it out in the street to load it in the truck, okay, her and her daughter, police passed by, and they said, "Oh, it looks like you need help." And they're like, "Oh," and she said, yeah, okay. She said yes, so it wouldn't raise suspicion. So the police were helping her with this heavy, nightstand, full of dollars. And but she said she tried to help as much as possible because they would notice the weight was not correct. Yeah. So the police helped take the treasure vault. Oh into my the car, God! And they never found out. Never. How much money was there? ¿Cuánta plata había? Mucha, ¿no? Como $2 millones. Like about $2 million, some change. You want to know a little bit about the positive things he did that impacted Medellin? Yes. Chciałbym wiedzieć, co pozytywnego wniósł Pablo przez swoją działalność tutaj w Medellin. Także być może siostra odpowie na ten temat. What positive things he did? Destaquemos unas cosas positivas que él hizo para la gente de Medellín, cuando el gobierno no daba plata y todo, y él básicamente actuó como si fuera un político para la gente. Bueno, ¿qué cosas bonitas hizo para él? Lo primero que hizo fue que un grupo de amigas de mi mamá consiguió una casita en el barrio La Paz que la pagó por mucho la que hizo. Y unas amigas de ella veían la casita y Pablo se las pagó a las profesoras. One of the first things he did is he bought, their mom was a teacher, and so he bought teachers' houses, for free. ¿Y qué más? A los inválidos les regalaba sillas, colaboraba con el hospital. He gave money to hospitals. He helped people with disabilities, with wheelchairs. He bought wheelchairs for people. Al que necesitaba gafas le daba gafas. He gave people glasses. Al que le daban un balazo y le quedaba un hueco en la cara lo mandaba al Brasil a que lo operaran. He would send people that had injuries, gunshot wounds, whatever, to the hospital. He paid hospital bills. He built a whole barrio for the poor. Si le veía un taxi malo a un señor que lo estaba manejando, le decía, tenga hermano, cómprese uno nuevo. Sometimes he got into a taxi, he saw it was an old taxi, he would give the guy, when you buy yourself a new car. He built soccer fields for the poor, soccer fields. Cuidaba a los merenderos en Envigado, ¿sabes qué es merendero? Sí. Todos esos que están ahí por cualquier cosa, y a todos les daba plata. Porque el papá de Gustavo era merendero, entonces Pablo nos contentaba mucho. Y le hacían filas. Y sembró árboles y todo. Sembró muchos árboles. He grew lots of trees. Amaba la naturaleza, amaba los animales. He loved nature and animals. So in the business he was tough, but he had good heart for poor people, for people in need. Por eso Pablo siempre será recordado por lo caritativo. That's why Pablo Escobar will always be remembered, because he donated a lot to the poor and to people that needed, things. And the second question about the family, how he was in private life.
for the Cómo family. era la vida privada con los hermanos, con la familia, con los hijos. Excelente, excelente padre, excelente hermano y excelente hijo. Excellent Excelente. son, brother, and father. Lo mejor que he visto en la vida como hermano, como padre, como... The best I've seen in my life, like father, son, and brother. I assume that Siempre everyone, mantuvo su familia unida, qué tristemente le quedaba su Yeah, he always had the family united. You know, I to keep- assume that all family members really miss him, that he's not here. Que lo extrañe mucho. You know. Yo Yeah, I miss him a lot. todos los días de mi vida, Every day of my life. a toda hora. All the time. Yeah, I will pass this to Polish people so they will know a little bit more than they see on the TV or on Netflix. Que le agradece mucho y que él va a poner esto para la gente de Polonia, para que sepa el otro lado de Pablo y no solamente crea lo que ven en Netflix o otros lados. Dígale que muchas gracias y que eso siempre fue lo que Pablo quiso ser recordado. And she said thank you once again, and that's what Pablo always wanted, to be remembered, you know, for the good things he did. Maria Escobar zawsze żyła w cieniu i nie udzielała wywiadów przed kamerą. Była ulubioną siostrą Pabla. Miałem ogromne szczęście, że zgodziła się wystąpić przed kamerą i odpowiedzieć na kilka pytań. Kusiło mnie, aby zapytać ją, co myśli o ciemnej stronie Pabla, jakie ma zdanie na temat tego, że Pablo jest odpowiedzialny za śmierć ponad 4000 osób. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że wyświadczyła mi przysługę i zaprosiła do siebie, postanowiłem nie zadawać niewygodnych pytań. Znajduję się właśnie na placu Bolivar w Bogocie. Jest mnóstwo ludzi dzisiaj. Dzisiaj jest 31 października. Widać bardzo dużo dzieciaków poprzebieranych ze względu na Halloween. Na tym placu bardzo często są różne demonstracje. Tutaj jest pałac prezydencki z tej strony. Ogólnie ta część Bogoty. Szkoda mi tych alpak. Tutaj je wykorzystują, aby zarobić, robiąc zdjęcia z alpaką turystom. Nie mam pojęcia, czy tak tutaj jest codziennie, czy tylko w Halloween, ale jest naprawdę tak dużo ludzi, że gdziekolwiek chce się wejść, to trzeba czekać w kolejce bardzo długo. To są prawdziwe zasady bezpieczeństwa w Kolumbii. Niesamowite. W Europie by to nie przeszło. W centrum miasta tłumy ludzi, a on strzela po prostu z metalowych kulek z wiatrówki. Grubo.